Siemanko, dzisiejszy odcinek to kontynuacja poprzedniego. Zajmiemy się dzisiaj już tylko samym szyciem ręcznym, metodą na dwie igły. Ja w tej metodzie wyróżniam jeszcze dwa sposoby, no i przechodzimy już do konkretów. Teraz przejdziemy do nawlekania igły. Przewlekamy przez dziurkę i następnie, najlepiej tak 5 cm lub więcej, nawet trochę, przebijamy się igłą przez nitkę. Tak, żeby te nici jedna przez drugą była przebita. Zapewnia nam to, że ta nitka nie wyjdzie nam z igły podczas szycia. A jeśli tego nie zrobimy, to po prostu jak będziemy szyć, ta nitka nam wyjdzie z igły. Więc z drugą igłą robimy tak samo. Mamy nawleczone. Jeszcze ogólnie co do doboru długości nici do szycia, to ja zazwyczaj przyjmuję 5 długości szwu. Czyli jak mamy, powiedzmy tutaj w okolicach 15 cm, no to razy 5. Dlaczego tak? Ponieważ raz 15 jest tu, 15 jest tu i później jeszcze doliczam. Tutaj mamy 4 mm, szerokość między otworami także 4 mm, więc można przyjąć, że jeszcze dodatkowo ta nitka pokonuje taką samą drogę na grubości. Ponieważ tu jest 4 mm, tu i tak do końca. Czyli znowu ta nitka dodatkowo jeszcze pokonuje 15 cm i druga pokonuje drugie 15, więc jakby mamy już 4 piętnastki. Piąta odległość jest taka zapasowa. Jakby coś mi się splątało na końcu, musiałbym odciąć, jeśli nie mógłbym rozsupłać węzła. Mam próbkę. To jest wykonane sposobem z poprzedniego filmu. Zrobiłem także otwory szydłem do szwu francuskiego. Dawno tego nie robiłem. Mam nadzieję, że dobrze mi poszło. Ocenimy to po przeszyciu. I teraz tak, jeśli chodzi o samo szycie ręczne metodą na dwie igły, no to rozróżniam osobiście dwa rodzaje tego szwu, czyli jeden jakby z taką pętelką, można by powiedzieć, choć tam nie ma żadnej pętelki, no ale tworzy się jakieś zaplecenie wewnątrz skóry, które także daje nam pewne plusy. To zobaczymy na kolejnych próbkach. Pokażę jeszcze to w większej skali za moment, jak to wygląda. I teraz tak, jak zaczynam szyć? No ja na przykład nie używam konika rymarskiego. Próbowałem pewien czas go używać, no ale no źle mi się z tym pracuje. Szyję wszystko w rękach. Przewlekamy nitkę. Ja zaczynam trochę wcześniej, żeby też stworzyć jakiś mały rygiel na początku szycia. Łapiemy dwie igły razem i wyrównujemy tą nitkę, żebyśmy mieli tyle samo nici po dwóch stronach. No i ogólnie musimy być teraz bardzo dokładni, ponieważ jeśli wbijamy się na przykład pierwszą igłą od lewej strony, no to musimy już tak robić do końca szycia. Jeśli będziemy tym zmieniać, czyli wbijać najpierw z lewej strony, później z prawej, później znowu z lewej, to ten cały szef nam się rozchwieje. Ja przeszywam na przykład teraz z lewej, dociągam tą nitkę do siebie, ona jest nad, czyli jakby bardziej w stronę krawędzi i przeciągam drugą. I zaciągam i znowu teraz z lewej. Znowu do krawędzi. Zaciągam. Znowu z lewej. I teraz znowu do krawędzi. Tylko już nie do siebie, tylko w przeciwną stronę. Teraz tu jest dużo
tych już nici, więc ewentualnie przy tych ryglach możemy sobie pomóc szczypcami. I znowu z lewej. Nitka znowu do góry. Jakby w stronę krawędzi tej wykończonej, którą będziemy mieli lub mamy już. I zaciągamy. I znowu z lewej. Do góry. Jak widzicie, te igły przechodzą mi lekko, czyli średnica otworu, ta jego wielkość jest odpowiednia. I znowu do góry. Doszyłem mniej więcej do połowy, ponieważ dalszą część szwu zrobimy trochę inną metodą i zrobimy też porównanie tych dwóch szwów, jak to wpływa na siebie i który jest lepszy. Tutaj mamy taką dużą próbkę w dużej skali. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na pewną rzecz, ponieważ widzieliście różne sposoby szycia ręcznego z jakimś przerzucaniem nici nad igłą. Chciałem Wam pokazać właśnie, co w takiej dużej skali się tworzy przy tym szyciu. No i sami ocenicie, czy coś się tworzy, czy nie. Najpierw pokażę Wam swoją metodę, czyli tak jak wcześniej szyliśmy. Przewlekam przez pierwszy otwór, wkładam pierwszą igłę od lewej, trzymam nitkę w stronę krawędzi i przekładam drugą. Jak widzicie, robi się coś takiego. Czyli jakby te igły jedna na drugą nachodzą. Nic tu się nie tworzy, żaden supeł, żadna pętla. I idziemy dalej. Znowu przewlekam. Znowu łapię to od góry. Dokładam drugą. Jak widzicie, przy tym przyszyciu wewnątrz otworu nici są jakby jedna na drugiej. To jest dobrze widoczne teraz. I sprawdzimy kolejną rzecz, czyli przeszywamy przez pierwszy otwór i pewnie widzieliście coś takiego, że przeszywa się od lewej. Ściągamy igłę z nitką do siebie, przebijamy się teraz przez ten otwór i nakładamy tą nitkę na igłę. No i teraz zobaczmy, co się tworzy. No jak dla mnie nic się nie tworzy. Zdarzyło mi się czytać też takie rzeczy, że w tym szwie tworzy się jakaś pętla, co daje jakąś nadzwyczajną wytrzymałość. No dla mnie tu się nic nie tworzy. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie też. Zrobimy kolejny, czyli ponownie, tak jak wielokrotnie widziałem, trzymamy tą igłę, tutaj trzymamy też tą pętlę, przebijamy i narzucamy tą nitkę na igłę. No i znowu zobaczmy, co się robi. Jak widać, zrobiliśmy 3 przeszycia. No i ja ogólnie nie widzę różnicy między tym szyciem a moim szyciem, które Wam pokazałem przed chwilą. A wydaje mi się, że moje jest dużo prostsze, ponieważ metoda jest zawsze taka sama, efekt jest ten sam. No, każdy wybierze jakby swój sposób. Ja Wam chcę pokazać tylko pewne możliwości. No i jakby przyjrzeć się temu z bliska. Ja zazwyczaj lubię wszystko sprawdzić. Jeśli ktoś mi nawet coś mówi, no to mówię, dobra, fajnie, ale ja sobie i tak to jeszcze zobaczę. Ale jest jeszcze pewien szef, w którym coś się tworzy i rzeczywiście ma to pewien wpływ na wytrzymałość całego szwu. I teraz wykonamy ten szef. Przeciągamy igłę przez pierwszy otwór.
tak jak wcześniej, do tyłu, przebijamy się, narzucamy tą nitkę na igłę, natomiast tą igłę przeciągamy jeszcze przez tą pętelkę. I tu wtedy tworzy się coś na wzór takiego półsupła, który rzeczywiście, no tutaj coś się nam zadziało i ma to pewien wpływ na późniejszą wytrzymałość. I wykonujemy ponownie do tyłu, przebijamy się, nitka jedna na igłę, druga przez pętlę i ponownie wykonujemy. No ale to dalej nie jest żaden supeł, bo to nawet nie jest węzeł prosty, tylko po prostu taki właśnie półsupeł bardziej. Jak widzicie, tutaj coś się jednak zadziało. No i tu rzeczywiście jest jakiś efekt. No ale jeśli chodzi na przykład o ten poprzedni ściek, gdzie narzuca się tylko nitkę na igłę z jednej strony, no to nie widzę większego sensu stosowania takiego szwu, ponieważ no, efekt jest ten sam jak u mnie, a wydaje mi się, że jest prościej to wykonać. Dalszą część tego szwu wykonam właśnie tą drugą metodą, w której tworzy się ta półpętelka. Zobaczymy, jak to wpływa na wytrzymałość całości, bo pod pewnymi kwestiami ta różnica jest zauważalna. Także ja za moment wrócę do Was, przeszyję to szybko i będziemy kontynuować. Tutaj jeszcze dla zobrazowania dokładniej tego szwu, czyli przebijamy się, ściągamy te nitki do siebie z dwóch stron, później druga igła, narzucamy z jednej strony, a do tej pętli, która powstała, przeciągamy tą drugą igłę. I tak jak wcześniej, do siebie jedna, druga i druga igła przez otwór, narzucamy, a tą igłę przez powstającą pętlę i teraz chciałbym Wam właśnie pokazać, jaka jest różnica. Polega ona głównie na tym, jak ta nić trzyma się w przypadku uszkodzenia takiego poważniejszego, albo na przykład jeśli nie mamy zaryglowanego końca porządnie albo początku i dojdzie do uszkodzenia którejś nici, do przecięcia wyrobu. Także no to są takie bardziej ekstremalne uszkodzenia. Nie wiem, co by musiało się stać, żeby doszło do czegoś takiego, ale bardziej właśnie chciałem Wam pokazać różnicę, jaka wynika z tego, jak jest związany ten szef. Ten pierwszy był zrobiony tą prostą metodą, czyli po prostu przeciągamy te nici przez otwory. Tutaj z tym, ja to nazywam półwęzłem i zobaczymy, jaki to daje efekt, jeśli chodzi o wysnuwanie się tej nici z otworów. Obie próbki przetniemy na 7 oczku, może być na mniej, na więcej, tylko po prostu im tych oczek będzie więcej od tego uszkodzenia, tym ten zacisk podczas szarpnięcia na przykład tego końca wolnego będzie większy, a zależy mi właśnie na pokazaniu tej różnicy pomiędzy tymi dwoma ściegami, no i jaki jest plus wiązania tego półsupła wewnątrz skóry. Mamy przecięte na wylot, uszkodzenie jest poważne, tylko właśnie chodzi o to, że jeśli pociągniemy tą nitkę, to ona wyszła z tego szwu. No to są, jak mówię, ekstremalne przypadki, więc raczej coś takiego się nie zdarzy, ale chcę pokazać tą różnicę, która wynika z wiązania tego szwu w tych dwóch metodach. Jak widzieliście, ta nić się urwała, ponieważ w wyniku tego zaplecenia, tej półpętli, to ten ścieg z każdym kolejnym oczkiem coraz bardziej się zaciska, jeśli my go ciągniemy.
I tak samo to działa przy uszkodzeniu na przykład pojedynczego oczka. Ten na pewno szybciej się rozplecie i te nici szybciej się wysnują z tych otworów niż w przypadku tej dwójki, która była szyta z użyciem tego półsupła powstającego wewnątrz skóry. Ten szef szyty ręcznie jest na tyle mocny, że nawet przy tej zwykłej metodzie, jeśli dojdzie do uszkodzenia nici, no to zawsze mamy tą drugą nitkę, to wszystko i tak się trzyma. Ten jest jakby bardziej wymagający, dłużej się go wykonuje, ponieważ trzeba też się pilnować, żeby tą powtarzalność zachowywać, przeplatać zawsze przez te dwie pętle od lewej i od prawej. No ale udało mi się pokazać tą różnicę. Myślę, że jest to wartościowa informacja. No a ten taki ściek, który jest tylko zaplatany od jednej strony, który pokazywałem jako drugi, no to nie wiem, ocencie sami, czy jest sens w ogóle używać czegoś takiego. Ja oczywiście nie skreślam niczego, każdy robi swoimi sposobami. Mój cel jest taki, żeby Wam przekazać swoje doświadczenia, próby, które wykonuję często, zanim coś zacznę stosować. Jeszcze jedną informację chciałem Wam przekazać. Jeśli chodzi o ten szef skośny czy francuski, to widziałem takie rzeczy, że te nitki były ciągnięte pod różnymi kątami, że od jednej strony była ciągnięta w dół, druga szła do góry, żeby uzyskać ten skos. No tutaj jeśli chodzi o samo ciągnięcie tych nitek w różne strony, no to nic Wam nie da, bo jakby sam kształt otworu nadaje później wygląd temu szwowi końcowy. To jest wykonane właśnie takim samym sposobem jak na poprzednim filmie o robieniu otworów. I tamta igła też ma lekki taki skos, ponieważ ten czubek jest w kształcie miecza i ona też wycina nie idealny otwór okrągły, tylko też właśnie na wzór coś tego francuskiego, tylko w takim lekko okrągłym kształcie. Więc tu też da się uzyskać lekkie takie ząbki na szwie. Jeśli zrobicie te otwory zwykłą igłą prostą, z ostrym czubkiem, no to ten szef wyjdzie Wam całkowicie prosty, ponieważ te otwory będą okrągłe. I przeszyjemy jeszcze tym zwykłym szwem z jedynki i zobaczycie jaki będzie efekt. Przeszyłem te otwory do ściegu francuskiego i teraz można tu na początku zobaczyć pewną różnicę, ponieważ mimo, że te otwory wykonane są pod kątem, no to jednak sam ten kąt odgrywa też rolę, ponieważ jeśli będzie zbyt mały, no to nie zrobi nam się ten zygzak, tylko będziemy wiązać prosty ścieg na dość podłużnych otworach, więc będzie to dziwnie wyglądało. Te otwory muszą być trochę pochylone, te bliżej krawędzi są jakby bardziej poziome. Tych drugich widać, że ten kąt jest większy. No i jak widać ten zygzak jest. Szyłem to tym zwykłym ściegiem spod jedynki, tak jak Wam pokazywałem na początku. No wydaje mi się, że też mi to wyszło całkiem nieźle. I od spodu. Także da się to też zrobić ręcznie. Ja ogólnie dawno tak nie pracowałem, no ale nie jest najgorzej. I teraz po zakończonym szwie warto ten cały ścieg sklepać młotkiem, żeby on po prostu też trochę wcisnął się w tą skórę. On się też spłaszcza ładnie, tak nie wystaje mocno z lica. Często też wyrównuje się trochę. Teraz Wam jeszcze pokażę, czemu nie warto używać ostrych igieł przy szyciu ręcznym na dwie igły. Nawlokłem dwie ostre igły i ogólnie problem jest taki, że przy przewlekaniu będziemy po prostu wbijać się w tą nitkę. No i będzie nam to utrudniało samo szycie. Jeszcze przy tym pierwszym sposobie, który Wam pokazywałem, tak jak ja głównie szyję, to jeszcze nie będzie taki wielki problem, ponieważ my tą nitkę odciągamy do tyłu. Jeśli naciągniemy, to robimy też tu wolną przestrzeń do przepchnięcia tej igły. Druga sprawa jest taka, że pewnie pokujemy sobie całe ręce podczas szycia. Może być tak, że nie naciągniecie tego za mocno, albo przez przypadek bijecie się w nitkę. Jak widać, przebiłem się przez jedną nitkę, ale właśnie przy tej metodzie pierwszej
to zaciągamy tą nitkę do tyłu i ona już dość mocno jest naciągnięta, więc nawet jeśli przebijecie tą nić, no to będziecie w stanie dociągnąć te nitki jakby bez uszczerbku dla nich, bo nie rozerwiecie tych włókien. Ale znowu przy tej drugiej metodzie, gdzie odciągamy te nitki do tyłu, przebijamy się teraz drugą, no i narzucaliśmy tą nitkę, a drugą igłę przeciągaliśmy przez pętelkę. I tu już jest problem, bo już się przebijamy i teraz nie da rady tego dociągnąć, bo przebiliśmy sobie nitkę i ani nie możemy wciągnąć tej, ani nie możemy wciągnąć tamtej, bo wyciągamy wszystko. Więc dlatego ostre igły nie są dobre. Trzeba minimalizować to ryzyko przebicia nitki przy szyciu. Więc dlatego tępe igły są najlepszym wyborem. Może być też tak, że będziecie mieli mniejsze te pętle dużo, albo przebijecie się w innym miejscu i to przekłucie nitki będzie blisko skóry już, ale przy dociągnięciu rozerwiecie po prostu te włókna, które były przebite. Bo na przykład tylko zahaczyliście o kilka włókienek, 5 czy 10 i rozerwiecie je i będziecie mieli tutaj takie kudły z wierzchu. Później to trzeba zapalniczką przypalać ewentualnie, albo wszystko pruć i szyć od nowa. Osłabiacie też to połączenie, osłabiacie nitkę, więc dlatego lepiej nie używać ostrych igieł. Zajmuje to dosłownie chwilę, żeby je stępić. No i nasza praca jest przyjemniejsza, no i unikamy błędów. Jeszcze tak w ramach uzupełnienia tego mojego sposobu, który Wam pokazuję. Wcześniej mówiłem, żeby tą nitkę ściągać tutaj do krawędzi. Można też ją ściągać w dół, tylko właśnie trzeba powtarzać ten ruch tak jak zaczęliśmy. Jeśli już ściągnęliśmy tą nitkę w dół, no to musimy ją za każdym razem ściągać w dół. Efekt będzie taki sam, tylko musimy być znowu powtarzalni przy tym, co robimy. No i dajemy w dół, przytrzymujemy palcem. Zależy jak nam wygodnie. Możemy tak, możemy tak. Im bliżej szwu, tym lepiej, bo wtedy tutaj ten otwór jest bardziej odsłonięty dla tej drugiej igły. W tym odcinku to by było już na tyle. No jak widzicie, te filmy moje nie są za krótkie, no ale zawsze będę się starał Wam przekazać wszystkie informacje, które wiem. Robimy także przeróżne testy, żeby zobrazować, jakie to daje efekty, jakie wady. Myślę, że warto wiedzieć, czemu coś się wykonuje w taki sposób, a nie inny, niż powielać czyjeś ruchy obejrzane na filmiku, no i nie wiedząc o tych rzeczach. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz. Trzymajcie się.